użytkowej, żeby pracownicy mogli gorący prysznic wziąć. Mamy system rekuperacji. Rekuperacja przemysłowa działa fenomenalnie, gdyż ten budynek był grzany tylko gazem przez 2 miesiące. Kiedy jeszcze nie wprowadziliśmy się do niego, ponieważ gdy się już wprowadziliśmy, to prawda. Tutaj jako ciekawostkę Ci powiem, że mamy 46 właśnie kilowatopików. Jeszcze sobie wymyśliłem, że dołożymy sobie tutaj zrobiliśmy spawioną konstrukcję nad systemem chłodzenia. Chciałbym Ci pogratulować, bo bardzo fajny pomysł i to też jest swego rodzaju misja. Wiesz, Tak. bo czasami to jest tak, że każdy mówi, dobrze, bierze, bo to łatwiej, wiesz, łatwiej często jest zamówić gdzieś tam od firmy, To prawda. niż rzeźbić, To prawda. coś odzyskiwać i tak dalej, i tak dalej. A tego złomu mieliśmy dosyć sporo i udało się tutaj na przykład takie wielkie koła zamachowe, żeby je wkopać w ziemię. Jest to produkt, powiedzmy, katalogowy, tego się nie wymyśla, nie robi się od zera i to też ma taką funkcję jako magazyn energii. Rozważamy to, tylko tutaj są dosyć spore straty na magazynowaniu tej energii. Niemniej jednak przy naszej skali produkcji jest to rozwiązanie, które też warto zastanowić się, przeanalizować, ponieważ nie ma... Cześć i czołem, witam Was gorąco i serdecznie na kanale Dobry Projekt. Na naszym kanale zajmujemy się propagowaniem off-gridu, propagowaniem życia poza siecią. Jednocześnie szukamy rozwiązań, które pozwolą nam żyć bez płacenia rachunków. Czy to jest możliwe, biorąc pod uwagę, że w tej chwili technikę mamy już tak daleko posuniętą, że mnóstwo rozwiązań, te, które są dostępne na rynku, umożliwiają to. I którzy powiedzą, że to jest tak trochę może jakby Yeti szukać, jakiegoś Sasquatcha, tak? Czyli wszyscy o nim mówią, ale nikt go do końca nie widział. To tutaj akurat w tym przypadku spokojnie możemy powiedzieć, że już mamy takie przykłady i mamy miejsca, w których okazuje się, że udaje się żyć bez płacenia rachunków. Czy tak do końca? Ja myślę, że osoby, które nas oglądają, mają swoje własne wnioski na ten temat. Za moimi plecami jest miejsce, którego początek można spokojnie powiedzieć, że rozpoczął się w chwili, w której w nasze ręce wpadł sterownik do grzania ciepłej wody użytkowej, tak? Czyli sterownik do grzania ciepłej wody użytkowej jest między innymi z wątkiem, który okazuje się, że łączy nas z tym miejscem, a gdzie jesteśmy, zaraz się dowiemy, zaraz poznamy osoby, które stoją za kilkoma pokoleniami pracy nad produktem, nad marką. Słuchajcie, z ogromną ciekawością i zainteresowaniem czekam już tylko na to, żeby spotkać osobę, która stoi gdzieś tutaj za tym całym projektem. Także słuchajcie, jesteśmy w środku. Ja może tak, w pierwszej kolejności przywitam się. Cześć Robercie. Cześć Marcinie. Dobrze. Robert, powiedz mi, pierwsze pytanie jest takie. Z jakiego powodu okazało się, że zacząłeś oglądać Dobry Projekt? Wiesz co, tutaj wszystko zaczęło, że tak powiem, przybierać na sile. Dynamika off-gridu i tego, aby być, powiedzmy, samodzielnym energetycznie, rozkręciła się w ostatnich czasach, kiedy Komisja Europejska zaczęła naciskać po prostu na Zielony Ład. Zielony Ład polega w skrócie na tym, że wszystko, co generuje emisję CO2, zostanie opodatkowane. Więc naturalnym rozwiązaniem tego problemu było generowanie energii na własne potrzeby. I czym mogę się pochwalić? Położyliśmy pierwszą instalację fotowoltaiczną na starym zakładzie w roku 2017. Czekaj, czyli już zaczyna nam powoli wychodzić. Ja przepraszam, będę Ci wchodził czasami w słowo. Proszę bardzo. Dobrze? Tak. Czasami burę dostaję od moich widzów. Weź przestań gadać, daj tym ludziom się wypowiadać. W 2017 roku. Dobrze. A tak, żeby zahaczyć tutaj zajawkowo. Od ilu lat ta firma działa? Od 30 paru. Dobrze. Przejdziemy, co to jest za firma. Powiedzmy, że to jest bardzo ważne, aczkolwiek myślę, że ważniejsza jest cała historia i ludzie, którzy ją tworzyli. Tak, dokładnie tak. Zawsze historia jest najważniejsza i wartości, które za tym stoją. Okej, i u Ciebie ta historia zaczęła się wiele lat temu i kto rozpoczął tą całą Dziadek z historię? tatą. Twój dziadek z tatą. Tak. Piękna historia. Tak. Ja to jestem trzecim pokoleniem, który ciągnie sztafetę. Żółwik. Słuchajcie, to musimy zwracać uwagę na tego typu historie, projekty, które są u nas w naszym kraju i powinniśmy ze wszystkich stron robić wszystko, żeby po prostu one mogły trwać dalej, wiele pokoleń jeszcze dalej. To prawda. Tak. Dla dobra społeczeństwa. Żeby mogło korzystać z owoców pracy tych firm. Super. 2017 rok wystartowaliście z pierwszą instalacją fotowoltaiczną, 40 kWp na dachu starego zakładu.
I ona generalnie, jak okładliśmy, to wtedy nie było w ogóle tyle firm na rynku, które zajmowały się fotowoltaiką, więc zaproponowała ją nam wtedy firma Inoji, która teraz 3 razy zmieniła nazwę, to wcześniej było RWE, a teraz to jest warszawski E.ON. I oni dopiero byli pionierami, wchodzili na rynek, no i nasz handlowiec, który nam prąd sprzedawał, wtedy prąd był śmiesznie tani, zaproponował nam instalację, no i zrobiliśmy ją. 40 kWp, ona dalej działa, kręci się i nie wymaga żadnego serwisu ani zaangażowania, czyli inwestycja jest sprawdzona. W pierwszym roku dawała nam około 8,8% do stopy zwrotu, teraz około 20%. Procent zwrotu generuje rocznie, więc uważam, że jak na raz wydane pieniądze i zero zaangażowania jest to wynik super. No i tak zaczęła się, powiedzmy, moja przygoda z produkowaniem energii. No i teraz doszliśmy do momentu, w którym już wszystkie dachy mamy obłożone fotowoltaiką i już trochę dokładamy tego na siłę, ale jest sens, jest z tym idea. Mamy też taki problem, że mamy tutaj limit 50 kWp na punkt poboru energii. I tutaj ciężko to przekroczyć, ale wspólnie z moimi mądrymi głowami, które mamy na etacie, wymyśliliśmy taki myk, żeby położyć magazyn energii i dołożyć nad parkingiem instalację fotowoltaiczną w off-gridzie właśnie. Czyli, że generalnie nie komunikujemy się z siecią zewnętrzną, a jedynie produkujemy na własne potrzeby i sami tą energię zjadamy. Czyli ona nigdy nie wraca do sieci zewnętrznej i dzięki temu możemy tak naprawdę rozbudowywać się cały czas z tą fotowoltaiką. I no to też jest gdzieś tam ten pomysł też jest od Ciebie z kanału zaczerpnięty, bo widzę, jak Ty to u siebie to porobiłeś i gdzieś tam cały czas myślałem, jak ja mogę urosnąć z fotowoltaiką bez przekraczania 50 kWp na punkt poboru energii. Więc to jest też taki jakiś jest Twój sukces. Czyli udało mi się Tobie troszeczkę tam w jakiś sposób zaszczepić tą wizję całą. Tak. Fajnie, super. Bardzo się cieszę, ponieważ no nie ma się co oszukiwać. Wiesz, porównywanie takiej bardzo małej mikroinstalacji, która u nas ewoluowała od 1, 2, tam 5, 10 i tak dalej paneli, tak, do tego, co Ty masz u siebie, bo Ty wchodzisz już w maks możliwości tych takich, które można tutaj w sposób płynny z energetyką przeskoczyć. Oczywiście no, można pójść dalej, ale to już są problemy, dla których moja firma jest za mała, żeby to przeskoczyć. Można pójść i rozbudować do 300 kWp, ale to już jest rzesza, to jest już, wchodzi się w tego większego procenta energii, to formalności sprawiało, że ta inwestycja się nie opłaca. Ale można to robić w off-gridzie, nikt tego nie broni. Nie? Okej. Czyli już jest plan taki, że off-grid, czyli troszeczkę baterie, magazyn. To jest taki częściowy off-grid. Okay. Już Ci tłumaczę, na czym to polega, bo mamy tutaj, słuchaj, mamy moc podpiętą 400 kW, mamy swoją własną stację trafo z możliwościami maksymalnymi 1100. Tak zbudowaliśmy stację swoją, ale korzystamy na mocy umownej 400. No ale mamy możliwość, kiedy będziemy rośli, możemy ciągnąć więcej, no ale nie możemy też, powiem Ci, nie możemy takich magazynów energii położyć, żeby być całkowicie w off-gridzie. Ale zdarzają nam się tutaj w Warszawie na przykład dwugodzinne wyłączenia prądu, gdzie no wszystko staje. W związku z tym mój taki plan jest taki, żeby tym off-gridem w postaci magazynów energii taki bufor zbudować, żebyśmy mogli kilka godzin pracować w momencie, kiedy będzie awaria prądu, a ja się spodziewam od nowego roku licznych awarii prądu. Dla Ciebie jako dla przedsiębiorcy bardzo ważne i istotne jest utrzymywanie tego jakby tutaj zaplecza Twojego, które jest cały czas rozpędzone, uruchomione i ono nie stanie Ci. Dlaczego? Ponieważ Ty masz na stanie, domyślam się, że pewnie nie wiem, 20, 30, 50 osób pracujących. 60 osób, no to te 60 osób musi pracować. Ale no dokładnie, nawet chce. Dlaczego? Bo oni wiedzą też, że pracując gdzieś tam później się to przekłada i jakby się takich parę dni zdarzyło, to ty się w ogóle będziesz zastanawiał, co tutaj robisz jeszcze. Dokładnie tak. Super, to pokażesz nam? Byłoby super fajnie, gdybyśmy tutaj mamy. Z tego co widzę, to jest tak, parking na samochody, u góry domyślam się mamy fotowoltaikę tak. I to jest taki carport. Dokładnie tak. Tutaj ciekawa historia jest taka, że tu mamy złe nasłonecznienie, zły układ paneli wobec słońca, ale nie dało się tego inaczej zrobić, gdyż mieliśmy takie miejsce dostępne, jakie mieliśmy. No i tego carporta rozważałem od wielu lat i się nie opłacało. Ale w momencie, kiedy cena prądu poszła w górę, to nawet przy złym ułożeniu względem słońca się carport opłaca. Co prawda generuje tylko 70% wartości pożądanej, która powinna być z 16 kWp, ale i tak się to opłaca i ma to ogromny ekonomiczny sens, gdyż niedługo
prąd będzie nie po złotówce za kilowat, tylko po 2-3 zł. Mówię tutaj w perspektywie 2-3 lat. Pytanie mam takie. Masz pomysł na ten swój carport, żeby to było też miejsce takie, w którym nie tylko Ty będziesz cieszył się radością tej Tak. energii, tylko chciałbyś się nią podzielić również tak. z pracownikami. I Dokładnie powiem Ci, tak. tu mnie zaskoczyłeś, Tak. bo gdybyś mógł teraz coś powiedzieć o tym, a jednocześnie tak troszkę może zaapelować nawet do innych przedsiębiorców, bo to by była taka trochę misja. Tak, dokładnie tak. Tutaj pomysł jest taki, że już tu, gdzie stoimy, są pociągnięte kable ethernetowe i tu będą oraz prądowe. I tu będzie wisiała jedna ładowarka do samochodów, a tam, gdzie są te kolejne pomarańczowe kable, będzie wisiała kolejna ładowarka i pracownicy, tak bym chciał i tak planuję, żeby mieli w przyszłości darmowe ładowanie pracodawcy. Super. W jakimś tam przedziale kilowatów, taki mam na to pomysł. To jeszcze musimy to dopracować, ale już infrastrukturę pod to mamy położoną. Pytanie takie, czy tutaj też przewidujesz magazyn energii, żeby to było połączone, żeby to było też częściowo w tym off-gridzie? Tutaj nie, za chwilę przejdziemy i Ci pokażę gdzie. To lecimy w takim razie. To jeszcze mogę powiedzieć, że ze złomu zrobiliśmy to. Tak? Tak. Super. Czyli normalnie Tak, więc konstrukcja tak. była z odzysku. Tak, tutaj był taki problem, że wszystkie carporty, które są robione katalogowo, są ułożone, powiedzmy, prostopadle pod skosem do parkowania, a nie mogliśmy znaleźć takiego, który jest ułożony, który by nam pasował. Więc mieliśmy trochę złomu, wynajęliśmy tutaj pana, który nam to pospawa i zrobiliśmy wiatkę własnym nakładem pracy z odzysku. Tylko zrobię zbliżenie, żeby moi tutaj jak gdyby nasi widzowie mogli zerknąć sobie, zobaczyć. Powiem Ci, przepiękna sprawa, powiem Ci, bardzo chciałbym Ci pogratulować, bo bardzo fajny pomysł i to też jest swego rodzaju misja. Wiesz, Tak. bo czasami to jest tak, że każdy mówi, dobrze, bierze, bo to łatwiej, wiesz, łatwiej często jest zamówić gdzieś tam od firmy, To prawda. niż rzeźbić, To prawda. coś odzyskiwać i tak dalej, i tak dalej. A to tego też... złomu mieliśmy dosyć sporo i udało się tutaj w całości go wykorzystać, plus troszkę profili dokupić i się urodziła w miesiąc czasu taka wiata. Super, to co, lecimy Lecimy wtedy dalej. Okej. Tu, gdzie stoimy, jest drugi parking i planujemy tutaj położenie już wiaty carportowej katalogowej o mocy około 30-40 paru kilowatopików. I ona będzie już off-gridowa, ponieważ nie mamy już wolnej mocy na przyłączu. Mamy już zgłoszone 46,7 kW na 50 możliwych, więc tu położymy wiatkę off-gridową i ona będzie połączona z magazynem energii. Okej. Jesteśmy na dachu, no faktycznie powiem Ci, że trochę tutaj tego masz. To prawda. To prawda. Tutaj jako ciekawostkę Ci powiem, że mamy 46 właśnie kilowatopików. Jeszcze sobie wymyśliłem, że dołożymy sobie tutaj zrobiliśmy spawaną konstrukcję nad systemem chłodzenia. Jeszcze dorzucimy sobie 3 kilowatopiki. Więc wykorzystujemy każdy metr kwadratowy do produkcji własnego prądu. Jeśli miałbym powiedzieć, że ktoś jest przygotowany, albo zaczyna być przygotowany, albo wychodzi o kilka kroków do przodu, to z całą pewnością Ty jesteś tego świetnym przykładem, że jednak można nie płakać, tylko robić działać, coś. próbować działać. Nawet biorąc to w leasingu na ratę, jesteśmy i tak do przodu. Z każdym miesiącem jesteśmy bogatsi o to, co produkuje prąd, minus koszty kredytowania i tak jesteśmy do przodu. Dobrze, startujemy, lecimy. Tutaj mam taką ciekawostkę do pokazania. Dobrze. Wyprodukowaliśmy obudowy. Producent oczywiście elektroniki użył ich do montażu swoich urządzeń. No i tak się śmiesznie okazało, że jak montowali nam instalację, ona wróciła do domu. Nie wiedzieliśmy, że ona wróci, a wróciła tutaj po prostu i wisi tutaj na słupie. Aha, czyli okazało się, że Własny produkt do domu wrócił. czyli coś, co wy produkujecie, tak? I wyprodukowaliście ileś tam mnóstwo lat temu, tak? Okazało się, że ten producent to założył, zamontował i to jest u was z powrotem. Tak, nawet nie wiedzieliśmy, że ona wróci. Okej, a to takie miłe, co? Tak, to jest fajne. Już parę razy takich sytuacji było, że kupujemy urządzenia Swoje! i tam w środku są nasze obudowy użyte. Ale super, Tak. fajnie. No właśnie, widzę, Jeszcze że masz tak, solary. Z ciekawostek mamy solary, one służą do ciepłej wody użytkowej, żeby pracownicy mogli gorący prysznic wziąć. I mamy system rekuperacji. Rekuperacja przemysłowa działa fenomenalnie, gdyż ten budynek był grzany tylko gazem przez 2 miesiące. Kiedy jeszcze nie wprowadziliśmy się do niego, ponieważ gdy już się wprowadziliśmy, w procesie produkcyjnym tyle ciepła wytwarzamy, że po prostu rekuperacja w postaci
pobierania ciepłego powietrza z parteru, przekazuje go na pozostałe piętra i dzięki temu nie konsumuje gazu w ogóle. Ktoś może za chwilę nagrał, jak pójdzie produkcja. Pozwolę sobie tutaj zadać Tobie pytanie odnośnie tego, że czy ja dobrze kojarzę, że tutaj ta maszyna, ona służy do tego, żeby zapakować poszczególne elementy w kartonie i je poukładać? Tak dobrze kojarzę? Dokładnie tak. Ja widziałem coś takiego przy okazji pakowania słodyczy, czyli Tak. o, dokładnie tutaj. Idea jest taka sama. Tak, dokładnie. Żeby odciążyć pracownika, który zapakuje gotowy produkt i ułoży go w kartonie, a potem ten karton spaletyzuje i ułoży na jednej palecie. Na palecie. Tak. Tak? Czyli tutaj jest dokładnie w odwrotną stronę to działa, tak? Czyli mamy podzespoły, tak? Poszczególne? Robot wyciąga, układa na taśmociągu, dorzuca akcesoria, składa w całość i potem to, co dalej widziałeś, wjeżdżają zafoliowane i je pakujemy do kartonów. Powiedz mi, bo domyślam się, że kupno kilku robotów, tutaj to nie były jakieś drobne pieniądze. Nie były. Naprawdę tutaj troszkę zabraliśmy się z motyką na Księżyc. Historia była dosyć trudna, ale po 2 latach opracowania koncepcji zamówiliśmy roboty. Projekt miał trwać 12 miesięcy, trwa 15 i dopiero zaczynamy tak naprawdę. Linia zaczyna pracować i zaczyna się zwracać. Dlaczego? No bo tutaj idziemy w stronę 4-dniowego tygodnia pracy i efekt będzie tylko taki, jak się ma firmę, która ma kilkadziesiąt pracowników na etacie i nagle się okaże, że im wymiar czasu pracy spadnie ze 160 parę godzin do 120, no to będziemy pracowali 4 dni w tygodniu, a robot może pracować 7 dni w tygodniu na 3 zmiany. I efekt jest tego taki, że po prostu albo firmy, które mają robotyzację, będą trzymały te ceny produktów pod kontrolą i one nie urosną, albo firma, która nie ma robotyzacji, przejdzie na 4-dniowy tydzień pracy. Efekt będzie taki, że podniosą ceny 20-30%, żeby pokryć to, że mniej produkują, a muszą na te same koszty zarobić. Okej, gdzie jesteśmy? No jeszcze na koniec Twojej wycieczki pokażę Ci, skąd się obudowy biorą, jak powstają. I idąc od początku, kupujemy tworzywo, przychodzi w workach. Tutaj możesz zobaczyć, jak to wygląda. Dobrze. Tu przykładowo mamy tworzywo Starex, jest to firma Lotte Chemicals, Lotte należy do Samsunga. Czyli ten sam Samsung, który produkuje pralki, czajniki i różnego typu sprzęt AGD, używa tego tworzywa do produkcji obudów do tych urządzeń, a że producent jest fenomenalny, to jest najwyższej klasy tworzywo, przynajmniej w naszym segmencie rynku, my również go używamy. Więc nasze obudowy powstają z takiego tworzywa. Czyli tak troszkę można powiedzieć, że doszliśmy do samego sedna i Tak. widzowie już się zorientowali, że jesteśmy w miejscu, które buduje opakowania. Okazało się, że jest jedno z opakowań, trafiło do nas i to za tym opakowaniem Wojtka, czyli sterownikiem do grzania ciepłej wody użytkowej, można powiedzieć, że poniekąd stoisz ty, twój tata, twój dziadek. I cała firma ludzi, którzy wkładają w to serce. Super. Bez nich by to nie powstało. Super. Bardzo miło w ogóle, że to powiedziałeś, bo myślę, że to jest... Samo się nic nie robi. Samo się nic nigdy nie urodziło. Tak, to nawet jeżeli mamy ten robot tam, który jest, on nadal potrzebuje to, żeby Żeby ktoś... ludzi, żeby go obsłużyć. Tak. Dokładnie. Chodź, pokażę Ci, co jest dalej. Przysypujemy to tworzywo do pojemników Mauser, z których po ciśnieniu są zasysane do systemu suszenia tworzywa. Dlaczego? Ponieważ tworzywo zawiera w sobie zawsze jakiś element wody, wilgoci i jeżeli użyjemy niewysuszonego tworzywa do produkcji, to jakość produktu będzie fatalna. Wobec czego trzeba go podgrzać, odparować wodę i dzięki temu mamy tworzywo zdatne do użytku. Jako ciekawostkę Ci podam, że to są tradycyjne suszarki. Jeszcze raz, co to jest? To są tradycyjne suszarki, Okej. a tutaj mamy suszarkę próżniową. Czym się to różni? Tym, że obie są nowe, a ta ciągnie 1/10 tego prądu, co tradycyjna. Okej. Jedna i druga spełnia swoje Tak. wymogi, Dokładnie tak. tylko że różnica jest taka, że tu jest to... Tu jest 50 watów około na kilogram, a tu jest 500. To przy skali produkcji jest to kolosalna różnica. Okej. Tutaj mam sprytnych chłopaków na etacie i przedstawiłem ich moją koncepcję i oni mają swoje uwagi.
swoje pomysły i wymyśli na przykład takie wielkie koła zamachowe, żeby je wkopać w ziemię. Jest to produkt, powiedzmy, katalogowy, tego się nie wymyśla, nie robi się od zera i to też ma taką funkcję jako magazyn energii. Rozważamy to, tylko tutaj są dosyć spore straty na magazynowaniu tej energii. Niemniej jednak przy naszej skali produkcji jest to rozwiązanie, które też warto zastanowić się, przeanalizować, ponieważ nie ma głupich pomysłów, nie ma złych rozwiązań, wszystko trzeba policzyć i to, co u jednego człowieka się opłaca, u drugiego się nie musi opłacać. Ale zawsze trzeba do wszystkiego podejść z głową otwartą. Koło zamachowe i chodzi o kwestię związaną z tym, żeby je rozpędzić, tak, i później dokładnie odzyskiwać z tego Dokładnie. energię. Kiedy jest i brak zasilania, wieczny akumulator. Dokładnie tak. Kiedy jest brak zasilania, koło zamachowe wpada w ruch i oddaje energię. Okej, super. Jesteśmy? Na żydziowni. I tutaj powstają formy wtryskowe, dzięki którym można produkować różnego typu obudowy. Czyli w skrócie, żeby pomysł wprowadzenia na rynek nowego produktu miał szansę się zrealizować, ktoś musi narysować obudowę, narysować ten detal, potem trzeba do niego dorysować formę wtryskową, wykonać ją w narzędziowni, dopiero potem można ją wrzucać na wtryskarki i na koniec końców powstaje produkt z takiej formy. Jest to wielomiesięczny proces. W przypadku prostego produktu trwa on około 3 miesięcy, w przypadku skomplikowanego potrafiliśmy projekt ciągnąć 2-3 lata, zanim się on skończył. To wszystko jest kwestia tego, co sobie życzy użytkownik końcowy urządzenia. Czyli tak naprawdę rynek decyduje o tym, Co co powstaje. kupi i jeszcze za ile kupi. Dokładnie tak. Okej, i teraz dzięki temu, że takie formy są tutaj u Ciebie robione, to po pierwsze masz wpływ na to, co się dzieje, jak prawda. to wygląda i tak dalej. To jest jedna kwestia, a druga kwestia jest taka, no wiadomo, że też masz wpływ na takie kreatywne podejście i jesteś gotowy pod indywidualnego klienta stworzyć jemu prawda. formę, a później już gotowy produkt. Dokładnie tak. Bez zastanawiania się, czy to Ci ktoś zrobi, czy nie zrobił, bo sam Ty to robisz. Dokładnie tak. Tutaj mamy... Czekaj, bo się... Okej. Elektrostatyka. A, Tutaj mamy dział frezowania. Na czym polega praca działu frezowania? W skrócie na robienie otworów. okej. Czyli ktoś, jak coś kupuje, zazwyczaj potrzebuje wyjścia na kabel zasilający, czasami na antenkę, wyjścia na złącza, wyjścia na włącznik on-off i generalnie ktoś musi to wykonać mu. I tu między innymi Tak. jest to wrzucane na tego typu maszyny. Dokładnie tak. One są programowane, no i później Tak. wiadomo, że trzeba Tu tutaj są akurat małe, tu w pomieszczeniu obok są duże maszyny, więc każda maszyna jest dostosowana do różnego typu zadań. I koniec końców klient, jak potrzebuje 100 sztuk obudów z otworami, dostaje 100 sztuk z otworami, nie musi zamawiać 110, nie musi sam prototypu robić, nie musi sam sobie brać buforu na to, że popsuje 10 w procesie, tylko kupuje tyle, ile potrzeba i ma pewność, że zostanie mu to dobrze wykonane. Tak? Co się zmieniło w ostatnim czasie? Kiedyś takie opiłki po frezowaniu wyrzucaliśmy. Okej. Teraz tak poszły ceny do góry, że ma to wartość ekonomiczną i już dzisiaj warto to zbierać i recyklingować. I są klienci, którym zależy na tym, aby ich produkty były z przetworzonego tworzywa wykonane, czyli ma mniejszy ślad węglowy to wszystko. Nieprawdopodobne. Tak, I nieprawdopodobne. Jeszcze kiedyś trafiło to do śmieci, bo nikt tego nie chciał, a dzisiaj w nowym Zielonym Europejskim Ładzie nawet odpady poprodukcyjne mają wartość ekonomiczną. I to łącznie z zbieramy tym, to. że wydajecie do tego jakiś swego rodzaju certyfikat, oznaczenie, że to jest z Dokładnie recyklingu, tak? Dokładnie tak. Jak klient sobie życzy, dostaje taki papier na to, że jego produkty zostały Co wytworzone my z tutaj obudów mamy? recyklingu. Tu mamy robota przemysłowego zamontowanego na wtryskawce, który wyjmuje detal z formy wtryskowej. Po co on to robi? Po to robi, że jak detal wypada i on waży 400 gramów i leci grawitacyjnie na dół i jeden uderza o drugi, to powstaje 5% strat produkcyjnych, które są niedopuszczalne, karygodne i trzeba z tym walczyć. Dzięki temu, że robot je wyjmuje, jest ekologia, jest ekonomia skali i nie musimy wyrzucać detali, które są fizycznie dobre, ale porysowane do śmieci. Kończymy, można powiedzieć, że kończymy pierwszy etap naszej wycieczki, można powiedzieć, bo my zaczynamy pewnie całą serię, bo ja tak Dobry czuję, projekt że... zaczynamy. Razem? Tak. Fajnie, ja bardzo się cieszę. Jestem mega w ogóle przeszczęśliwy, że okazało się, że mamy takiego mega fajnego widza. Widza, który robi, tworzy biznes wielopokoleniowy u nas, na terenie naszego kraju, nasz biznes, rodzimy, tak, który ma swoją tradycję, no i trzymamy kciuki, żeby on cały czas się rozwijał.
żeby też to był dobry projekt. No właśnie. Tak. Fajnie. Trzymajcie się w takim razie, zapraszamy na kolejne odcinki. Trzymajcie się, cześć, hej. A ja Was zapraszam tutaj, dobry projekt, jak Tak? skończymy magazyn energii ten off-gridowy na O. parkingu tutaj razem z fotowoltaiką. Pokażesz nam? To pokażę Wam, jak to działa. Super, bardzo się cieszę w takim razie. Myślę, że nie trzeba nas tutaj namawiać, przyjedziemy. Do zobaczenia, hej. Cześć.